Witajcie, ja nazywam się Tomasz Lebyć i zapraszam na kolejny program o polskim rynku nieruchomości i zajmiemy się tym, co wydarzyło się w pierwszym półroczu, albo może co się nie wydarzyło roku 2024 oraz o tym, że powstała nowa koalicja sejmowa, zupełnie oryginalna, ingerująca w rynek nieruchomości. Omówimy też, co dzieje się w kredytach mieszkaniowych, czy optymistyczne dane przekazywane przez banki mówią prawdę, czy też może pokazują co innego i mogą budzić niepokój. Nie zabraknie też informacji o sytuacji w agencjach nieruchomości i biurach sprzedaży deweloperów, a tam już nie widać takich tłumów, jak to było jeszcze niedawno. Dlaczego tak jest? Jakie mogą być skutki tych działań? Omówię również takie zagadnienie, czy mimo wszystko nadal znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jakie wnioski możemy wyciągnąć dla kupujących z niemieckiego rynku nieruchomości. Warto na to również zwrócić uwagę. Zapraszam do oglądania, aby lepiej zrozumieć obecne wyzwania i dynamikę naszego rynku nieruchomości. A jeśli w ogóle interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości, propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobaczcie sobie playlistę dla wspierających. Ponadto informuję, że te wykresy, które tutaj przedstawię, znajdziesz również na stronie symen24.pl w takiej bardziej statycznej, łatwiejszej do oglądania formie. Tam jest też mnóstwo szkoleń o obrocie nieruchomościami. Zapraszam do korzystania. I co będzie już tak szczegółowo? Szczegółowo to powiemy o jednorazowym triumfie rozumu nad populizmem, o nowej koalicji w Sejmie, o problemie podatku od spadku, jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość i może to można by również rozwiązać. Jak powiedziałem też o tych kredytach mieszkaniowych, ciszy w biurach, nieruchomości i tych wnioskach, jakie możemy wyciągnąć z Niemiec. Przechodząc od razu do tematu, o co chodzi z tym jednorazowym triumfem rozumu nad populizmem. No, przy okazji zamieszczam Wam tutaj wyniki głosowania. Możecie zobaczyć, że PiS głosował razem z Lewicą, a pozostałe partie jak gdyby odwrotnie. Razem 232 głosy, czyli tak naprawdę w ogóle większość, ponad 50% posłów, gdyby ta koalicja istniała i to przy niepełnym składzie posłów w czasie głosowania osiągnięto. A czego dotyczyło to głosowanie? To głosowanie dotyczyło odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu Lewicy ich słynnej ustawy antyfliperskiej. I tylko PiS i tylko Lewica chciały pracować nad tym projektem, pozostałe partie nie. Czy to oznacza, że tamte partie wspierają fliperów? Niekoniecznie. To wcale nie jest powiedziane, że tamte partie wspierają fliperów. Po prostu projekt tej ustawy był napisany na kolanie i był troszeczkę głupi. Mówiłem już o tym wielokrotnie, ale tam był taki przepis, pomysł, żeby wprowadzić na przykład 10% podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ktoś sprzedaje swoje mieszkanie w czasie mniejszym niż rok od chwili jego nabycia. I to miało oczywiście utrudnić sprzedaż fliperom, ale ci pomysłodawcy zapomnieli o czymś najważniejszym. W ustawie jest powiedziane, że jeżeli ktoś kupuje pierwsze mieszkanie, swoje pierwsze w życiu mieszkanie, to taka sprzedaż jest objęta zerową stawką podatku od czynności cywilnoprawnych. A fliperzy w swojej znakomitej większości tak naprawdę to prowadzą sprzedaż i przerabiają te mieszkania, które później kupują ci ludzie, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie. Dlaczego? Dlatego, że fliperzy po prostu bardzo słusznie celują takie mieszkania, które mogą kupić, ewentualnie szybko wyremontować i szybko odsprzedać, czyli w towar płynny. A czas sprzedaży dla flipera jest ważny, no bo on tymi pieniędzmi chce jak najwięcej razy w ciągu roku obrócić. I dlatego tacy fliperzy najczęściej koncentrują się właśnie na tych mieszkaniach małych, mniejszych, łatwo zbywalnych, a te właśnie to są te pierwsze mieszkania. Więc tak naprawdę nie wiem, czemu miał służyć ten projekt. Ten projekt tak naprawdę
to karałby wszystkich tych, którzy już rozwijając, patrząc się w szczegóły tego projektu, w ciągu 3 lat od chwili nabycia mieszkania z jakiegokolwiek powodu muszą zmienić mieszkanie. To jest takie lekko bez sensu. Dlaczego hamujemy obrót? Jeżeli chcemy walczyć z fliperami, no to walczmy inaczej. Zresztą widać już w tej chwili, że fliperom troszeczkę wychudło, bo rynek po prostu stanął i pokazuje to, że rynek troszeczkę rządzi tym, co się dzieje w gospodarce. Ale dlaczego ja powiedziałem wcześniej też, że chciałem porozmawiać o podatku od spadków? No bo jeżeli już powstaje taka koalicja rozumu w Sejmie, to może warto zająć się problemem, dlaczego jeżeli ktoś odziedziczy mieszkanie w spadku, no to jeżeli nie jest w grupie zerowej, to musi zapłacić jakiś podatek od spadku. Okej, to samo się stanie, jeżeli byś odziedziczył pieniądze po kimś. Ale później, jak te pieniądze zaczynasz wydawać, to nie płacisz żadnego podatku. A jeżeli odziedziczyłeś mieszkanie, to już wchodzi jeszcze taka możliwość, że jeżeli będziesz chcieć je szybko sprzedać, to jesteś narażony na ogromny podatek od sprzedaży tego mieszkania. To oczywiście nie dotyczy każdego, no bo to zależy, kiedy ten spadkodawca nabył to mieszkanie, ale może się stać, że po prostu odziedziczyłeś coś i nie możesz tego od razu sprzedać. Znaczy możesz, tylko że musisz zapłacić jeszcze dodatkowy podatek i jest różnica w dziedziczeniu majątku, którym są, powiedzmy, żywe pieniądze albo, nie wiem, zastawa stołowa, srebra stołowe, a mieszkanie. Dlaczego taka różnica? Ja tego nie bardzo rozumiem i może by ten relikt taki jeszcze z czasów komunizmu wreszcie usunąć z naszych przepisów. Patrząc jeszcze na to, co się dzieje w przepisach, warto powiedzieć, że przez pół roku rządów koalicji tak naprawdę mimo szumnych zapowiedzi nic w mieszkalnictwie istotnego się nie stało. Nie stał się zapowiedziany kredyt 0% i większość twierdzi, że dobrze. Ja też uważam, że akurat dobrze, że tego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że ten temat nie wróci. Nie stały się obiecane dopłaty 600 zł do czynszu. Nie ma tego. Nie ma też akademików za złotówkę, a dosyć rozśmieszyła mnie ostatnia informacja posłanki Lewicy, która powiedziała, że Lewica teraz niedługo już wskaże, dodam drugiego, wiceministra w resorcie rozwoju i technologii, który będzie odpowiadał za mieszkalnictwo i on wreszcie zacznie pracować nad projektem Lewicy, nad pomysłem tych mieszkań budownictwa społecznego. Czyli przez pół roku, rozumiem, nawet ten poprzedni wiceminister z ramach Lewicy zajmował się głównie tym, żeby zostać wybranym prezydentem Włocławka, a nie pracą, nie zrobił nic w ramach tego sztandarowego pomysłu Lewicy dotyczącego budownictwa społecznego. Zobaczymy, jaka będzie intensywność pracy w tym resorcie w drugiej połowie roku. W pierwszej połowie roku można powiedzieć prawie nic dla mieszkalnictwa nie zrobiono. No, żeby być uczciwym, tam wprowadzono jakieś rozporządzenia, to już minister Hetman tak rzutem na taśmę podpisał rozporządzenia związane z tworzeniem planów ogólnych w ramach już wcześniej z zeszłego roku przeprowadzonej reformy planowania przestrzennego, ale o tym też zrobiłem parę audycji i odsyłam do tych audycji. Jeżeli ktoś ma działkę, niech się mocno tym tematem zainteresuje. Linki w opisie. A co dzieje się w kredytach mieszkaniowych? I to jest ciekawe, bo bankowcy nawet na stronach BIK-u opowiadają, że te kredyty rozwijają się dosyć dobrze, ale prawda niekoniecznie jest taka. Owszem, kredytów jest więcej niż w analogicznym na przykład okresie zeszłego roku, niewiele więcej, ale jest, ale ten jeszcze analogiczny okres zeszłego roku, maj na przykład 2023, to jeszcze była cisza przed burzą, przed tym, co się wydarzy w kredytach i szaleństwem bezpiecznego kredytu 2%. Jeżeli spojrzycie się na ten wykres, on jest taki skomplikowany, ale pokrótce Wam wytłumaczę. Każda linia oznaczona innym kolorem oznacza inny rok i liczbę kredytów udzielonych, podkreślam, nie kwoty.
i to mamy kredyty mieszkaniowe. Ta tak jasno-niebieska linia to jest 2021 rok. Jak widać, to jest w ogóle najwyżej. Potem mamy taką trochę ciemniejszą 2022, która spadała bardzo nisko. Tą taką pośrednią kolorową to 2023, która narastała, jak widać, do szczytu. I potem taką właściwie cały czas się posuwającą krótką linię za rok 24, krótką, no bo to jest od stycznia do maja. I jak łatwo zauważyć, to zobaczcie, że ta linia, ta króciutka linia w miesiącach maj, kwiecień i marzec pokrywa się niemal z linią 2022 roku, która już wtedy zaczęła spadać. Doszliśmy, można powiedzieć, z kredytami, z poziomem kredytów do poziomu 2022 roku, w którym to było wygaszanie akcji kredytowej z powodu wysokich stóp procentowych. I czy te stopy procentowe jakoś się istotnie zmieniły od tamtego czasu? No, powiedzmy sobie szczerze, nie za bardzo. Nie ma jakiejś dramatycznej zmiany stóp procentowych. W dodatku z tymi stopami procentowymi ostatnio jest tak, że nawet co niektóre zaczęły rosnąć i to takie oprocentowanie na stopie stałej zbliża się do oprocentowania na stopie zmiennej. Marże kredytów na stopie zmiennej rosną w zasadzie w ostatnim czasie i to sporo. I w 2024 roku można powiedzieć w przybliżeniu oczywiście, że oprocentowanie kredytów między początkiem a obecnie majem czy też czerwcem wzrosło. A dodam jeszcze, że początek roku 2024, te wysokie wartości liczby udzielonych kredytów wynikają z tego, że to była jeszcze realizacja umów kredytowych bezpiecznego kredytu 2%, których wnioski zostały złożone w 2023 roku i ta realizacja tych kredytów, nawet podobno 500 kredytów było udzielone jeszcze w kwietniu. Szału w kredytach tak naprawdę nie ma. A dlaczego o tym mówię? Bo nie ma też impulsu do kupowania mieszkań. Jak nie ma kredytów tanich, nie ma paniki, nie ma parcia, jeżeli rynek najmu przynosi dosyć słaby zwrot z inwestycji, to nawet to kupowanie inwestycyjne jest takie mocno ograniczone. Oczywiście też proszę pamiętać, że ja mówię o jakiejś sytuacji ogólnopolskiej, bo miejscowość miejscowości nierówna i może być tak, że w jednych miejscowościach coś się bardziej opłaca, a w innych coś mniej. Generalnie też trzeba powiedzieć, że bankowcy przewidują, że jeżeli nie będzie programu jakiegoś pomocowego, to liczba kredytów mieszkaniowych będzie spadać. Co się dzieje natomiast w biurach sprzedaży, u agentów i u deweloperów. I powiem szczerze, oczywiście u agentów wszystkich to ja nie wiem, co się dzieje, ale rozmawiając z moimi znajomymi z różnych miast, nie tylko z pośrednikami, ale także na przykład z rzeczoznawcami majątkowymi, z deweloperami, to w zasadzie wszyscy mówią o tym, że jest spokojniej. Ja nie powiem, że jest martwa cisza, bo to byłaby nieprawda, ale powiem też szczerze, że wiele osób, z którymi rozmawiałem, zwróciło mi uwagę na coś takiego, że od maja, w maju i w czerwcu, to ta cisza jak gdyby jeszcze mocniej narosła. No cóż, można powiedzieć tak, maj to akurat były 2 długie weekendy. Czerwiec, jesteśmy przed wakacjami, nikt nie chce kupować teraz, bo ważniejsza sprawa to jest wysłać dzieci na przykład na wczasy, albo samemu zabukować wczasy. Ale skoro wiele osób tak mówi i widzimy, że ten maj i czerwiec był takimi miesiącami bardziej siadającymi, to też pokazuje, że raczej na razie ożywienia na rynku nie należy się spodziewać, chyba że zostanie, ciągle podkreślam, coś wymyślone, na przykład jednak pojawi się ten kredyt 0%. Popyt na razie spadł. Dlaczego wiele osób mówi, że ceny jeszcze nie spadają, czy też, że ceny mieszkań nie spadają? To proste. To normalne zachowanie, tłumaczyłem to też w innym filmie,
ludzie po prostu mają tendencję do utrzymywania cen, ci sprzedający, do nich dopiero po jakimś czasie dociera, że aha, ojej, to już w ogóle nikt nie przychodzi do mnie, mieszkania nie ogląda, no to może ja wreszcie kiedyś cenę obniżę. I po prostu to obniżenie cen jest rzeczą wtórną do spadku obrotów. Odsyłam Was do filmu, w którym link na dole, w którym szczegółowo omawiam działanie cyklu i jak to wygląda i dlaczego należy się patrzeć na liczbę transakcji, a niekoniecznie na ceny. Liczby transakcji nam pierwsze pokazują, co się dzieje na rynku. Ważnym także zjawiskiem jest to, że wielka płyta wygrywa z niektórą deweloperką. Co ja przez to rozumiem? Po prostu, po pierwsze raz, że ceny w wielkiej płycie bardzo często są niższe niż w tych mieszkaniach deweloperskich. Chodzi mi oczywiście o sytuację, kiedy te bloki są w podobnej lokalizacji, bo jeżeli miałbym porównać jakieś peryferyjne osiedle deweloperskie i dobrze położone osiedle w wielkiej płycie, to osiedle w wielkiej płycie będzie droższe niż to deweloperskie, przynajmniej w niektórych miastach. W Warszawie tak się na przykład zdarza. Więc jeżeli mamy podobną lokalizację, no to ta wielka płyta jest zazwyczaj, podkreślam, tańsza niż budownictwo deweloperskie, ale ma swoje zalety. Mieszkania są często większe, i to znacząco większe, bo to są różnice 20-30% powierzchni mieszkania w danej kategorii pokoju, bo w wielkiej płycie mieszkania dwupokojowe czasami mają po 40 parę metrów, no już w takim budownictwie niewielkopłytowym to często są większe. Trzypokojowe mają często ponad 70 metrów, a te mieszkania u dewelopera są na przykład 36 i 53 metry. Odpowiednio te wielkości, więc sama wielkość mieszkania jest różna. Osiedla te wielkopłytowe często też są fajniejsze. Jak planowano to osiedla, no to planowano je także z takimi rzeczami niezbędnymi do życia, a u deweloperów często po prostu takie bloki stoją niemalże na pustyni handlowej i ludzie na to zaczynają zwracać uwagę. No a jak jest jeszcze cena niższa, no to przy obecnej, powiedziałbym, no nie biedzie, ale takim wysokich stopach procentowych i w ogóle trudnościach w zdobyciu gotówki i wysokich cenach mieszkań wybierają te tańsze. Ale mówiąc o tych starszych mieszkaniach, nie tylko z wielkiej płyty, ale w ogóle starszych mieszkaniach, chcę zwrócić uwagę na coś, co już też omawiałem w innym filmie, ale to jest ważne do pokazania. Niemcy i ostatnio następujący spadek u nich cen. Tutaj widzicie indeksy cen mieszkań w Niemczech i domów w Niemczech. I zwróćcie uwagę, że dwie linie są wyraźnie spadające, a jedna taka, no powiedziałbym, doszła do stabilizacji, ale bez jakiegoś spektakularnego spadku. I co to jest? Ta linia, w której nastąpił taki spektakularny spadek indeksu cen, to jest linia nowych, czytaj też energooszczędnych domów. Tamte linie takie spadające odnoszą się do domów albo do mieszkań, nazwijmy je energożernych. I dlatego też, jeżeli teraz chcesz inwestować w jakieś mieszkania, no to się może patrz, w jakim bloku kupujesz. Czy ten blok jest już odpowiednio ocieplony, czy jest energooszczędny, czy też jest to coś, co jest dosyć zimne. Nie kieruj się też, broń Boże, takim prostym wskaźnikiem, a to jest wielka płyta, to na pewno jest zimna, a ten blok jest z roku 2000 czy tam 2005, to będzie super ciepły. Nic bardziej mylnego. Może się okazać, że ta wielka płyta została porządnie ocieplona, a ten blok z lat 2000 nadal będzie uznany za energożerny. Dodam tutaj też, i to kolejny kamyczek do ogródka naszych ustawodawców, zresztą w ogóle też do rządzących, i to nie tylko tych obecnie, ale tych poprzednio również, ciągle w Polsce nie ma oznaczenia literowego klas energetycznych i tak naprawdę nasze świadectwa energetyczne odstają od tego, co będzie wymagane dyrektywą EPBD i ciągle dzięki temu tak naprawdę nie bardzo jesteśmy w stanie, a przynajmniej nie fachowcy,
nie bardzo w stanie są ocenić, jakie mieszkanie w jakiej klasie kupują, a to może mieć wpływ na późniejszą zbywalność, co widać z tego wykresu w Niemczech. Tak więc zwracajcie na to uwagę i radźcie się fachowców w tej sprawie. Czy mimo wszystko pozostajemy w trendzie wznoszącym się cen nieruchomości w Polsce? No i to jest pytanie wcale nieproste, bo są opracowania i to opracowania różne. Tutaj widzicie wykres przedstawiający indeks cen dla całej Polski, indeks cen mieszkań, który jest to indeks taki z uwzględnieniem inflacji. Co z tego można wyczytać? No, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tych ogromnych wzrostów indeksów, a tutaj się okazuje, że no tak bez przesady ten indeks mocno nie rósł. Bywały czasy, kiedy spadał. No i tak jesteśmy na poziomie troszeczkę wyżej niż to było te 14 lat temu. Podkreślam, że to jest z uwzględnieniem inflacji, a nie ceny nominalne dla Polski, ale są też opracowania robione przez rzeczoznawców. Ja ich widziałem. No niestety nie mam licencji na ich rozpowszechnianie, natomiast mogę tak powiedzieć to, co mogę na pewno powiedzieć, to jest to, że oni w takim badaniu dla Warszawy to twierdzą, że taki współczynnik liczony z inflacją, to my w tej chwili dla Warszawy jesteśmy na poziomie cen z 2010 roku, czyli tak troszeczkę bardziej płasko niż ten wykres Eurostatu, który tutaj widzicie, no ale Eurostat liczył całą Polskę, a ja zresztą Wam kiedyś pokazywałem też takie dane o cenach transakcyjnych dla różnych miast, dla wielu miast i tam wyraźnie widać, że akurat jeżeli chodzi o taki indeks wzrostu cen, to owszem, Warszawa jest uważana za drogie, najdroższe miasto, ale ten indeks cen badanych przez NBP kilkunastu największych miast polskich rósł najmniej. Znacznie lepiej, na przykład mocniej, czy też lepiej to nie wiem, ale mocniej rósł na przykład Szczecin niż Warszawa. Czy dalej się utrzymamy w tym trendzie? W zależności od miejscowości tak naprawdę. Miejscowości, które się będą mocno w Polsce wyludniały, mniejsze miejscowości będą raczej tracić na wartości. Miejscowości, te kilka największych miast, które ściągają do siebie ciągle ludzi za pracą, to mają szansę rosnąć, chociaż też tutaj ostrzeżenie, istnieje taka sytuacja, już widziana też zresztą właśnie na przykład w Niemczech, że mieszkańcy nie są w stanie kupować sobie mieszkań w centralnych czy w tych takich bardziej dośrodkowych lokalizacjach w danych miastach, więc co robią? Wynoszą się albo do takich miast, które są pod miastem w Januszku, do gmin, które są pod tym dużym miastem, albo na peryferia tego miasta. I to też proszę sobie uwzględnić przy kupowaniu i przy takim badaniu trendów, no, w tego wszystkiego, gdzie chcemy mieszkać, jak chcemy mieszkać i jak się mogą zmienić ceny. Potencjał demograficzny w Polsce na wzrost cen mieszkań jest słaby, na zapotrzebowanie, no ale jak powiedziałem, jest też migracja wewnętrzna w kraju, a mieszkania się nie da przenieść. Ludzie zmieniają miejsce pracy, natomiast mieszkania się nie da przenieść, dlatego te okolice, które będą opuszczane, raczej perspektyw nie mają. Zastanów się, gdzie chcesz inwestować. Może nie tyle nie mają dobrych perspektyw, co mają gorsze niż inne. No my sami oczywiście się w jakiś sposób bogacimy, jest inflacja, więc na przykład ceny nominalne mają potencjał do rośnięcia, tym bardziej, że nowe i ciągle te wielokrotnie wspominane przez nas wymagania co do energooszczędności, co do wymagania PWD, no, zwiększają koszty budowy mieszkań. Tak wygląda to podsumowanie. Rok 2024, pierwsza połowa ze strony ustawodawcy raczej bierność, nic się nie wydarzyło na tym rynku, czy to dobrze, czy źle, no to pozostawiam Waszej ocenie. Może niektórzy twierdzą, i ja się nawet z nimi zgadzam, że jak się ustawodawca nie miesza w rynek, to rynek sam się wyreguluje i będzie taki normalniejszy.
I można powiedzieć, wiele osób zresztą teraz tak mówi, że właśnie dzięki temu, że nic się nie wydarzyło przez te pół roku, na rynek mieszkań wraca normalność. Czy możemy się spodziewać na przykład rozwoju tego budownictwa społecznego zapowiadanego przez Lewicę? Przez pół roku nic nie zrobili w tej sprawie. Może teraz zrobią, zobaczymy, no ale też pamiętajcie, to jest ustawa, musiałaby powstać przepisy, potem to budownictwo ruszyć, no a kiedy te domy będą wybudowane, to też ileś lat trzeba na to poczekać. Nawet na razie nie wiemy, jakby to miało być to budownictwo nie tylko nawet finansowane, ale przede wszystkim kto miałby prawo takie mieszkanie dostać, kto mógłby na nie liczyć, a kto nie. Tak więc na razie po prostu temat jest niejasny, on się dopiero rodzi, długo się rodzi, no ale może po wakacjach, to będzie już 9 miesięcy, może się wreszcie ten program urodzi, przynajmniej coś będziemy wiedzieli na jego temat. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach swoje uwagi o rynku, bo są to uwagi cenne. Pisz nam sugestie nowych tematów. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobacz sobie na playliście. Zapraszam również na nasze szkolenia na stronie symen24.pl i też tak zwracam uwagę, że rynek nieruchomości on jest zawsze, czasami mniej, czasami bardziej intensywny, zawsze go trzeba obsługiwać, a na przykład kiedy sprzedaż staje się trudniejsza, no to rola osób, chociażby agentów nieruchomości, którzy obsługują ten rynek, staje się większa. Cześć, trzymajcie się!